Bardzo często w tym miejscu albo na Silesia Ringu pokazujemy Wam samochody ze znaczkami AMG, M albo RS. Ale smutna prawda jest taka, że prawie nikogo z nas na nie nie stać. Natomiast dzisiaj pokażemy Wam takiego RS-a, który nie kosztuje 1 000 000 złotych, nie kosztuje nawet 500 000 złotych, nie kosztuje nawet 300 000 złotych. Oto on. Skoda ze znaczkiem RS. Kodiaq RS. Nigdy w życiu Urus tak szybko nie wybiegł z garażu i się nawet ze mną nie przywitał. $200 700 złotych. Dokładnie tyle trzeba zapłacić za podstawowego Kodiaqa RS. Co za to dostajecie? Otóż wyobraźcie sobie, że rekordzistę Nürburgringu. Nie, to nie jest żart. Królowa Pętli Północnej, Sabine Schmitz, pobiła tym samochodem rekord 7-osobowych SUV-ów. 9 minut 30 sekund, tam 9 minut 29 sekund, chyba 68 setnych. Więc był to najlepszy wtedy czas dla 7-osobowych SUV-ów. Ciągle to oczywiście jakieś 18 minut wolniej niż na przykład Audi Q8 RS, ale ono jest tylko 5-osobowe. Ta wersja też jest 5-osobowa. Żeby mieć 7-osobową trzeba dopłacić 4,5 złotych. Sabine pobiła ten rekord trochę innym samochodem, bo przedliftowym, i w jej aucie pracował 2-litrowy, doładowany podwójnie diesel o mocy 240 koni mechanicznych. Tutaj w wersji podliftingu diesla już nie mamy. Mamy silnik 2.0 TSI, który ma o 5 koni więcej, czyli 245, 370 Nm. Ale nie te liczby są tutaj ważniejsze. Ważniejsze jest to, że waży 60 kg mniej niż tamten 2-litrowy diesel, a dodatkowo jeszcze skrzynię biegów, czyli DSG 7-biegową, odelżono o kolejne 5 kg. Więc mamy lżejszego Kodiaqa RS. Niewykluczone zatem, że nowy RS byłby jeszcze szybszy na Nürburgringu w kategorii SUV-ów 7-osobowych. Nie ulega wątpliwości, że wersja po liftingu jest też trochę ładniejsza niż ta przed liftingiem. Zmieniono lampy przednie, są teraz węższe. W dodatku w wersji RS standardowo są to LEDy Matrix, czyli te aktywne. Zmieniono trochę grill, który teraz jest szerszy. Troszkę podniesiono maskę po to, żeby ona nadawała takiej jeszcze masywności tego przodu tutaj. Zmieniono też, lekko przemodelowano ten tylny zderzak. Co ciekawe, wydechy oba są prawdziwe. Tutaj widać rurę, to nie jest maskownica, wydech nie wchodzi w dół, tylko normalnie tędy ucieka. Troszkę ten spoiler ponoć też jest tutaj inny i pojawiły się też nowe wzory felg. Te tutaj to są 20-calowe, tylko i dostępne w wersji RS w standardzie, nazywają się Sagittarius, czyli po łacinie to jest strzelec, ale po czesku równie dobrze to mogą być bliźnięta, pauna albo ryby. I teraz coś zobaczcie. Jest to brzydka felga, nie ukrywajmy. Teraz jest ładna. Wszystkie Skody podobno teraz mają coś takiego, ponoć z tym mniej paliwa spala samochód, autentycznie. Więc możecie albo mniej palić, albo ładniej jechać. Już widzę, kurde, dzisiaj będę oszczędzał paliwo, to dzisiaj sobie założę. O. A jutro jadę pod gimnazjum wyrywać Skodą dziewczęta, to zdejmę, żeby ładniej wyglądało. Nie no, ta felga jest brzydka nawet jak to jest zdjęte. No, zakłada się to też bardzo intuicyjnie i prosto. Oprócz tych 20-calowych felg dostajecie w standardzie naprawdę całkiem dobre wyposażenie, bo na przykład klapa bagażnika jest elektryczna, bo na przykład już w standardzie są czarne lusterka i ten czarny grill, za które na przykład w Audi trzeba dopłacić jakieś 785 342 zł. Więc wszystkie te Black Magic akcenty w Skodzie są w standardzie. W standardzie jest też na przykład ten LED Matrix, o którym mówiłem, a nawet dostęp bezkluczykowy i trochę systemów infotainment w środku, a nawet systemów bezpieczeństwa. I za to wszystko trzeba zapłacić, i teraz mocno trzymajcie się poręczy, o 20 000 złotych więcej niż za Volkswagena Tiguana z tym samym silnikiem, z tą samą skrzynią biegów i z identycznym napędem na 4 koła. Skoda z tego samego segmentu droższa od Volkswagena. Ale ma to swoje uzasadnienie w wymiarach, ponieważ Kodiaq ma 2,8 metra rozstawu osi, a to jest więcej niż w Tiguanie. Nie pamiętam o ile, ale więcej. Ma większy rozstaw kół, jest dłuższy o 20 cm, szerszy o 5 albo 6 cm, a nawet wyższy o centymetr. Większy ma też, i to znacznie, bagażnik, ponieważ jest o 230 litrów większy. I mieści, uwaga, podobno 840 litrów pakunków. Zobaczcie, podwójna podłoga. Tu jest akurat, nie ma za dużo miejsca.
O, jest kocyk. To o kocyku powiem Wam potem. Natomiast nie sama pojemność tego bagażnika czyni go naprawdę wyjątkowym, bo wszystko tutaj jest ruchome. Tu są zapinki do jakichś mniejszych rzeczy, na przykład do gaśnicy, którą tu akurat ktoś tutaj umieścił. Tu jest pełnowymiarowe, nie pełnowymiarowe, dojazdowe koło zapasowe akurat. Macie siateczki i tych siateczek nie, że jedna trzymająca tylko, tych siateczek jest kilka, po to, żebyście mogli nawet tutaj do tych foteli sobie coś przymocować. Tu są wnęki na drobne przedmioty. Tu macie porządne haczyki i możecie jeszcze w dodatku je sobie przesuwać. I to tak, tak? Blokujecie i się nie przesunie. W górę przesuwacie, blokujecie. I oba tak mają, więc to choćby na siatki z zakupami. To jest świetna rzecz. Macie powiedzmy jakieś pudełko, skrzynkę z butelkami. Nie chcecie, żeby się przemieszczała. Nawet są o takie małe siateczki, żeby można było tutaj coś przymocować. Tu się gdzieś tam są haczyki, gdzieś się to mocuje. 12-woltowe gniazdo zapalniczki, żebyście mogli sobie podłączyć, nie wiem, choćby odkurzacz i sprzątnąć tutaj w tym bagażniku. Natomiast nie ulega wątpliwości, że te 830 litrów, czy tam 40, to jest policzone ze wszystkim, z tymi wnękami, z podwójną podłogą. I jak to na przykład wszystko wyjmiecie, no to nie ma tutaj takiej równej tej podłogi, żeby można było sobie walizki same ustawić. Lepiej jest na tej docelowej górnej podłodze ustawiać. Myślę, że bez tych wszystkich dodatkowych schowków ta główna część tutaj kabiny ma jakieś 500 litrów pojemności i to powinno Wam w zupełności wystarczyć. Tu weszłaby w ten sposób, gdyby nie roleta, więc roletę sobie wymontujemy. I teraz tak, ciach, ciach i zobaczcie, ile tutaj jeszcze jest miejsca. Natomiast ciekawe, czy jest miejsce na roletę. No na upartego można by ją pewnie przewieźć tutaj. Nie, też nie wejdzie. O, teraz jest. Zamknie się. Zamknie się. No to można ją sobie wozić tam ewentualnie. Siedzenia się składają. A nawet składają się na płasko. A nawet się przesuwają. O matulu. I wtedy tutaj już nikt nie może usiąść. Ewentualnie dziecko, któremu obcięliście nóżki. Ale bagażnik wtedy jest fest, jeszcze większy. I wtedy jest 840 litrów. Tak być może. Natomiast fajne jest to, że rzeczywiście jak złożycie sobie te siedzenia tutaj, a kanapa jest dzielona i to już jest samo w sobie dużym plusem w proporcji 40, 20, 40 i tu druga część się składa. Gdzie ty włazisz? I trzecią tasiemkę się pociąga. Gdzie tu włazisz znowu? Boże kochany. Fajne jest wtedy to, że macie takie łóżko w Kodiaku. Odejdź, przesuń się, no. Idziesz czy nie? Zobaczcie. Jakby tu wsadzić materac, to głowę mam tu przy samym fotelu, a nogi nawet nie wystają mi. Siadaj, no. Siadaj, mówię. Wszystkie te haczyki w bagażniku, te dodatkowe siateczki, półeczki i tak dalej, Skoda od zawsze nazywa Simply Clever, czyli że są to takie rozwiązania smart. I tych rozwiązań smart jest w Skodzie więcej, bo na przykład ten kocyk, który wcześniej Wam pokazywałem, który nam mignął przed oczami, wchodzi w skład pakietu, który nazywa się Spokojny Sen. Jak macie dzieci, to robicie tym dzieciom o tak, zagłóweczek, o tak, zagłóweczek z tej strony. Silny jakie oczy zrobił, nie wiedział o tym. I sobie dzieciątko wtedy tutaj wkłada łepek, a równie dobrze może to być osoba dorosła, jak sobie podniesie. O, siada. I główka nie ucieka wtedy na boki, tylko bierzecie sobie kocyczek i sobie śpicie w tych zagłówkach. Ja już widzę, kurde, już silny już liczy w głowie, czy go stać na ratę leasingową. I to jest oczywiście w obu tych zagłówkach. I to akurat, słuchajcie, kosztuje 600 zł, więc to nie jest żaden wydatek, a świetne rozwiązanie. Urus, wychodź stąd! Zobaczcie, jak to jest gustownie zapakowane. O, ma to swoje miejsce. O, zapinacie, tak? I jest to na to nawet uchwyt z tyłu, żeby to można było sobie gdzieś tam z tyłu powiesić. Natomiast popatrzcie na ilość miejsca tutaj z tyłu. Nawet zastosowano takie podnóżki, żebyście mogli je sobie na przykład wsunąć tam głębiej i żeby wygodniej leżały Wam stopy. I naprawdę jest wtedy wygodniej. Pod fotel można w ogóle całą nogę włożyć. Miejsca na kolana no jest w ogóle wpyte.
Możecie sobie dodatkowo oczywiście pochylać oparcie, siedzieć albo bardziej jak na ławce w parku, czyli pionowo, albo tam sobie głębiej je usunąć. To też jest częścią jakiegoś tam pakietu i macie wtedy roletki w oknach. Też jest jakiś Simply Clever. Inne Simply Clever, które możecie sobie zamówić, to osłony tutaj w drzwiach przy tym, jak otwierają wasze dzieci, żeby się wysuwały. To ma tylko Skoda i Ford i wtedy one nie obijecie sobie drzwi albo komuś drzwi, bo to jest taka plastikowa osłona, która się wynurza. Tutaj mamy jeszcze gniazdo zapalniczki. Spoko. 3-strefową klimatyzację, za którą akurat trzeba dopłacić. Skrajne siedziska ogrzewane. Co ciekawe, nie ma ani jednego gniazda USB, więc to akurat zostało nieprzemyślane. Trzeba byłoby tutaj sobie w zapalniczkę włożyć jakąś ładowarkę. I jedziemy boleje. To, co zmieniło się względem wersji przedliftingowej, tutaj z przodu, to tak, pojawiły się nowe cyfrowe zegary. Trochę więcej funkcji ma sprzęt multimedialny, a przede wszystkim ma wbudowaną kartę eSIM, więc też wszystkie funkcje internetowe. Trochę inaczej wygląda kierownica. Zobaczcie sterowanie, jakie jest ładne. Jak w Bentleyu. To o, jak to się klika przyjemnie. Fiu, fiu. Natomiast w wersjach poza RS innych jest dwuramienna kierownica, taka jak na przykład w Skodzie Octavii. Jeżeli nie widzieliście testu naszej Skody Octavii, to tutaj sobie proszę kliknąć w kombi 1.5 TS i w manualu. Są też trochę inne fotele. Zobaczcie, jak ładnie wygląda na przykład to przeszycie tutaj. Bardzo jest ładne i to jest prawdziwa skóra, ale mam wątpliwości co do tego boczku, który wygląda jak karbonowy i na pewno jest sztuczny i bardzo nieprzyjemny w dotyku. Tu jest miękko, bardzo ładne tego typu ozdoby. Tu jest mięciutko. Generalnie mam wrażenie, że wykonanie w ogóle się poprawiło Kodiaka tego po liftingu. Zobaczcie, tu nawet jest w drzwiach materiał, żeby nie brzęczały Wam buteleczki. Więc pod tym względem jest naprawdę super. Natomiast to udaje karbon, jest plastikowe, śliskie i po prostu brzydkie. Na szczęście przynajmniej się otwiera i macie tutaj dodatkowy schowek. W dodatku te części właśnie ala karbonowe, to już tego nie rozumiem. Posłuchajcie. Tutaj widać taki paseczek, to oznacza, że jest tutaj już też oświetlenie ambiente i ono jest rozszerzone, ma więcej kolorów, można sobie regulować jego intensywność. Plus za to, że tutaj macie schowek na okulary, nie wiem, czy on jest w momencie, kiedy zamawiacie sobie dodatkowo szklany dach za 5500 zł. No i tyle. Jaki jest rydz, każdy widzi. I jeszcze w dodatku słabo koresponduje z tym tutaj ala karbonem plastikowym, śliskim i brzydkim to. Czyli tu macie karbon, a tutaj jeszcze dodatkowo postanowili dorzucić sobie do tego lakier fortepianowy. Czyli ani ładu, ani składu. I co ciekawe, 2 USB, ale już wyłącznie C oraz jedno gniazdo zapalniczki. O! Offroad ma! Silny, wiesz co to oznacza, jak samochód ma tryb offroad, nie? No to jeszcze dzisiaj będzie wycieczka. Co to się stanęło się? Słuchajcie, uwaga, komfort. I w normalu już? A w sporcie jeszcze bardziej. Jakiś głośnik się włączył. O, a teraz słuchajcie, a teraz słyszę tylko i wyłącznie z przodu. Teraz silnik, a teraz nie słyszę silnika, bo tam zaczyna coś buczeć. I nawet wiem co, bo tam jest przy tłumiku wbudowany specjalny głośnik. Silny, a weź pokażemy Państwu jeszcze z zewnątrz, jak to brzmi. Uwaga, eko! Normal! A to sport! No przedziwne ma to wnętrze, powiem Wam, brakuje tu po prostu jakiejś konsekwencji. Ładne bardzo te fotele z tymi czerwonymi przeszyciami. No przecież za takie w Audi to ze 2 dychy trzeba zapłacić, a tu są w standardzie. Dziwnie też tutaj te umieszczone cup holdery. A, ale to można wyjąć, bo tu są tak na monetki, na kondomy, na szminkę, bo wiadomo, że jak tu kondomy, to tu szminka. I tutaj 2 na napoje. I to się tu wsuwa. I wtedy to może być albo zasłonięte, albo tak uniesione. No i akurat takie podłokietniki to ja szanuję, bo wtedy obie łapy mam na kierownicy, a łokcie mam oparte. I to jest spoczko. W standardzie w wersji RS dostajecie adaptacyjne zawieszenie, czyli to, które zależnie od trybu pracy sportowej czy komfortowej różni się nastawami. I powiem Wam, że w tym komfortowym i w ustawieniu Eko po tej drodze to on przepływa, a nie przejeżdża. Zawias jest niesamowity. Wow! Spodziewałem się, że i ta 20-calowa felga i to zawieszenie będą powodowały, że będzie tutaj po prostu no mało komfortowo, zważywszy szczególnie na charakter tego auta, bo RS oznacza
Przecież rychlo i sportowo po czesku. Ten układ kierowniczy nawet taki przyjemny. Na początku czuć takie lekkie opóźnienie tylko w skręcie, ale generalnie samochód sprawia wrażenie dosyć sztywnego. O Boże, ale jej, to jest okropne jest to ruszanie. Zrobię to jeszcze raz, za mną jedzie tylko i wyłącznie Michał w aucie producenckim. Zobaczcie, ruszam. Oj, tak wbijam 1/3 gazu, nic się nie dzieje, dopiero po chwili czuć ten moment obrotowy i te konie mechaniczne. No ale to jest tryb eko, no nie można od niego oczekiwać, że tutaj doznania będą jakieś spektakularne. Natomiast zobaczcie, zdejmuję tylko nogę z gazu i on już od razu, w milisekundzie wchodzi w tryb żeglowania. Kładę nogę na pedale gazu i typowo dla całej grupy Volkswagena, bez względu na to, czy to jest VW, czy to jest Golf, Passat, jakieś Audi, czy to jest Skoda, to po prostu kładziecie nogę i jest ta długa zwłoka, zanim w ogóle samochód zacznie jechać. I teraz ciekawe, czy to w komforcie nam się zmieni. Nie, w komforcie już tak, po pierwsze, nie wchodzi w tryb żeglowania, tylko sobie biegi redukuje, a raczej podnosi do najwyższego możliwego. Teraz zobaczcie, mamy 1200 obrotów raptem i teraz wciskam nogę w pedał gazu i znowu jest już zwłoka, nie tak duża, ale ona wynosi te 1,5 sekundy, jakiej DSG potrzebuje do zmiany przełożenia, do obniżenia go, często nie o 1, nie o 2, ale nawet o 3 albo o 4 przełożenia. Bo zobaczcie, teraz jedziemy stabilną prędkością 50 na godzinę, 5. bieg, uwaga, wbijam pedał gazu. On zmienił na 3, szybciej się pojawiła tutaj cyfra 3, ale sama zmiana trwała 1,5–2 sekundy. Dobra, a jak jest w normalu? W normalu słyszymy przede wszystkim, że coś pierdzi z tyłu i nie jest to silne. Groch z kapustą wieźli w bagażniku. Ależ on ma opóźnienie nawet w tym normalu. Najzwyczajniej w świecie po prostu ma wyczuwalne opóźnienie w zmianie biegu i w tym, jak zaczyna przyspieszać. No to pozostaje nam tryb sport. Przecież to jest katastrofa. O teraz, okej. Natomiast pierwszy efekt tego sportu był taki, że trzymał go na wyższym biegu, w ogóle wcisnąłem mu gaz, a on nie chciał jechać w sporcie. Zaraz zobaczymy, jak go sobie... a teraz ładnie znowu. Już zredukował go sobie zawczasu na 2. No i okej, i to rozumiem. No i żwawo się zbiera. 245 koni robi robotę. Jest naprawdę dosyć sprawny i to jest czuć. I w sporcie już teraz nie redukuje. Dobra, okej. Ale teraz zredukował. Zobaczcie. W sporcie jedzie na 5. biegu. Ja znowu chcę mu dać gazu, a on znowu redukuje do 3 i muszę czekać 2 sekundy na przypływ mocy i momentu. Teraz hamuje, już jest na 4, no teraz lepiej. Teraz na 4, uwaga, dodaję gazu, a on redukuje na 2 i znowu trwa to 2 sekundy. No na Boga! Ale prawda jest taka, że jeżeli dlatego chcecie sportowo jeździć, to pozostają Wam po prostu manetki i wtedy nic takiego się nie dzieje. Natomiast mam wrażenie, że te 370 Nm, które są tutaj dostępne teoretycznie od 1600 obrotów, a to bardzo nisko, no to niestety nie są dostępne od tej prędkości obrotowej. Zobaczcie, teraz mu wklepałem. I dopiero gdzieś od 4–4,5 czuję ten przypływ momentu i mocy. Dobra, wjedziemy tu na kawałek takiej drogi gorszej jakości trochę. Zobaczymy, jak to zawieszenie w tym sporcie. Uwaga, próg! To mięciutko. I znowu przy takiej mocniejszej, już bardziej sportowej jeździe, tak jak jedziemy tutaj po krętych, bocznych drogach, to tak, przede wszystkim ten układ kierowniczy zbyt lekko pracuje. I całe to zawieszenie, nawet w trybie sportowym, najzwyczajniej w świecie jest miękkie. No i nie oszuka się też praw fizyki. Samochód jest wysoki, samochód ma wysoki środek ciężkości, w związku z czym będzie się przechylał na zakrętach. Jeszcze jest SUV-em. Widzieliście tam odległość między kołem a nadkolem? Tyle wynosi. No to nie ma niestety na to bata i będzie to się tak zachowywało, że i to jest, jest mokro, okej, ale uwaga, tryb sport. Buczymy.
jak tu szybko jest podsterowność. Ok, jest mokro, biorę na to poprawkę. Ale to też efekt tego, że nie mamy tutaj takiego stałego napędu na 4 koła, tylko jest tu po prostu Haldex, bo to nie jest samochód terenowy. Ale przycisk off-road jest. Tylko może w ten off-road pojedziemy tym razem na samym końcu odcinka, bo jak pojechaliśmy w środku, to skończyło się w Land Cruiserze o tak. Możecie sobie obejrzeć, zobaczyć, co zrobiliśmy z Land Cruiserem. Natomiast otwarcie i szczerze muszę powiedzieć, że jak się nim jedzie tak zupełnie normalnie, nie wciska się tego gazu do oporu, nie kombinuje się z trybem sport, wyłączy się ten tłumik, który z tyłu brzmi, nie próbuje się skręcać agresywnie, nie sprawdza się zawieszenia, to jest taką Skodą, jaką każda Skoda być powinna, czyli cichy, komfortowy, nie narzucający się, łatwy w obsłudze. Spójrzcie, tutaj mamy panel klimatyzacji, który jest analogowy. Tu są przyciski do obsługi trybów parkowania, wyłączania z trybu start-stop, do otwierania zamka. Wszystko to jest klawiszem, a nie dotykowe i ja tak lubię. Nawet ten ekran i ta przejrzystość tego wszystkiego tutaj mi odpowiada. Więc pod tym względem naprawdę nie można mieć żadnych uwag do tego samochodu jako do auta rodzinnego, dużego SUV-a, który ma Was zawieźć z punktu A do punktu B w sposób bezpieczny i komfortowy. Natomiast mam do niego poważne zastrzeżenia, jeżeli chodzi o samochód, do którego przyklejono znaczek RS, który zawsze sugerował jakieś faktycznie sportowe doznania. Tutaj tych doznań nie to, że prawie nie ma. Nie ma ich w ogóle tak naprawdę. Poza jakimś warkoczeniem tego tylnego wydechu, to tutaj nic nie pasuje do auta sportowego. Ani brzmienie silnika, ani to, jak on zmienia biegi i zaczyna się rozpędzać, ani to, jak pracuje zawieszenie, ani to, jak pracuje układ kierowniczy, nie wspominając o wysokiej masie, czyli 1,7 tony, o wysokim środku ciężkości i o tym, że na zakrętach próbuje podpierać się lusterkami, a do tego, jak tylko trochę popada, to staje się podsterowny i to bardzo szybko, bo o, już teraz. Więc szybko wydaje ten werdykt, wiem, bo to rzadko się tak zdarza, żebym tak szybko wydał, ale nie jest to ani trochę sportowe auto. Jeszcze sprawdzę tylko dla porządku to 0-100, ponieważ producent mówi, że to 6,5 sekundy, co na papierze wygląda naprawdę całkiem nieźle. Pytanie, czy takie będzie w rzeczywistości. Jest? Jest. Mokro, więc wyłączymy kontrolę trakcji. ASR wyłączona. O, jest... O, ale ładnie, nic nie zapiszczało. A czy nie było uślizgu koła najmniejszego nawet? 6,8. To zrobi w 6,5 jak nic. Czyli to by się zgadzało. 6,8 na mokrym. O! I tutaj duże zaskoczenie. Bo organoleptycznie naprawdę nie czuć tego, żeby ona była taka szybka, jak jedziecie normalnie. Bardziej bym powiedział, że takie 7,5-8 sekund. A tutaj 6,5 wykręcone? 6,8, przepraszam. A teraz już nie ma launch control. Czyli się przegrzał się. Zrobimy to teraz inaczej. Stoicie sobie na skrzyżowaniu i nagle ktoś obok Was podpienił i chcecie wystartować. Ile będzie teraz czasu? Tryb komfort. Po prostu położyłem nogę na pedale gazu. 7,2. Bardzo przyzwoity wynik. No dobra, to teraz będzie autostrada. Temperatura oleju 103 stopnie. A, tu się dźwięk zmienia, tak? Prędkość, zasięg, zestawienie. Jest zestawienie? Jest zestawienie. Zresetujemy sobie zestawienie. Przyspieszymy sobie do prędkości. Nawet mu to eko zrobię. A co? Przy okazji faceliftingu poprawiono również działanie wszystkich systemów bezpieczeństwa. Pojawiły się też nowe, na przykład takie, które ostrzegają Was w momencie, kiedy Wy stoicie, a z lewej strony nadjeżdża, nie wiem, rower albo motocykl. No, trochę lepiej ponoć działa tempomat. Pojawiły się jakieś tam tego typu inne drobnostki. Ale to, umówmy się, kosmetyka. Każdy producent w ramach faceliftingu update'uje tego typu systemy. Nie jestem w stanie ocenić, jak jest cichy, ponieważ pada, a jak pada, to jest głośno, bo słychać wszystkie krople odbijające się o przednią szybę, ale wydaje mi się, że przed wiatrem i od silnika jest naprawdę nieźle wygłuszony. Tak samo jak od podwozia, bo niewiele tutaj słyszę. No może silnik gdzieś tam szemrze. Pojawiła się w ramach tych systemów wsparcia też funkcja hand-on, czyli
Cały czas komputer nadzoruje, czy trzymacie ręce na kierownicy i nie można go oszukać wkładając butelkę. Jak ją puszczę, to za 15 minut podniesie alarm, że nie trzymam kierownicy. Szukam natomiast asystenta pasa ruchu na przykład. A, tutaj mogę włączyć sobie wszystkie systemy. O, Lane Assist ktoś wyłączył, ciekawe kto. Prędkość, Side Assist. Dobra, teraz mam wszystko, łącznie z Lane Assistem. Czyli Travel Assist wybrany. I jadę sobie w Travel Assistie, czyli mam teraz nie tylko aktywny tempomat, ale też utrzymuje mi samochód w pasie ruchu. No, przyspieszaj, 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 zbieraj się, ale opornie mu idzie to przyspieszanie. Zobaczcie, tir już zjechał na prawy pas, on się zastanawia jeszcze, teraz każe mi przejmować kierowanie. O Jezu, przyspiesza w takim tempie, o Jezu, o, zacisnął pas, zaczyna hamować, dobra? Już wiemy, co potem robi. Zatrzymuje Was na Waszym własnym pasie ruchu. Taki jest efekt końcowy, jak nie będziecie trzymali kierownicy. Natomiast wchodzi w zakręty, hamuje, przyspiesza, kiedy trzeba. Natomiast w trybie Eco robi to okropnie ślamazarnie. I to jest właśnie auto do takich normalnych, zwyczajnych podróży. Średnie spalanie przy 120, no teraz 8,6, przed chwilą było 8,8. Trzeba liczyć, że przy 120 będziecie mieli około 9 litrów spalanie. Przy 140 myślę, że to już będzie powyżej dychy. A średnio, jak naprawdę będziecie jeździli nim dynamicznie i dosyć agresywnie, to zrobicie bez problemu wyniki pomiędzy 12 a 15 litrów. A to przy 55-litrowym zbiorniku paliwa daje Wam zasięg raptem na 350-400 km. Nawet przy tych 120, 500 jak ujedziecie, to już będzie ok, już trzeba będzie się zatrzymywać i tankować, bo rezerwa będzie się paliła. Pomyślicie, że przeginamy pałę zabierając go w offroad, bo w końcu to Kodiaq RS, sportowe auto, ale zobaczcie, po pierwsze przycisk offroad, który pokazuje kompas, w którym kierunku zmierzamy, położenie nad poziomem morza. Dodatkowo jeszcze ma tak, prawie 20 cm prześwitu, kąt najazdu to 19 stopni, a kąt zejścia to ponad 16 stopni, więc to są bardzo dobre parametry jak na SUV-a. No, żal byłoby tego nie sprawdzić. A wyłączamy kontrolę trakcji, nie? Jeszcze. Kontrola trakcji ASR, ESC Sport. Podjedzie? Ja pitole. Gdzież my tutaj ten samochód? Kurwa. No więc jako SUV jest to bardzo dobre auto, ale nie jako terenówka. A włączymy kontrolę trakcji. Nie warto. Ale innymi autami podjeżdżaliśmy tutaj naprawdę nawet, kurczę, Toyotą Highlander. O, tu sobie kliknijcie, jak Toyotka Highlander podjechała. I twardo, i dobija, i boję się o te zderzaki przed każdą hopką. To byłoby na tyle tego terenu. Pierdziele. Nie jest to SUV offroad. A bączka wykręci? Nawet bączka nie wykręci, bo za mało tej mocy tam z tyłu. O! Jeszcze raz spróbujemy. Może tym razem z wyłączoną kontrolą trakcji, nie? To może się przydać przy kręceniu bączka. O matko! Nie wykręci się nią bączka, ponieważ za dużo tutaj mocy i momentu na przodzie, a za mało na tyle. Chciałbyś silny jeszcze pojeździć tym autem troszkę? Tak. Nie, to ja, wiesz co, już stąd wyjeżdżam, bo boję się też czego innego. O tej porze roku rolnicy są już po zbiorach, leje zimno, żadnemu nie będzie się chciało po nas przyjechać. Reasumując, Skoda Kodiaq RS jest całkiem naprawdę dobrym SUV-em, jeżeli rozpatrujecie ją w kategoriach samochodu rodzinnego. Natomiast niestety RS w tym modelu jest zdecydowanie na wyrost. 245 koni to za mało, żeby zapewnić Wam naprawdę fajne doznania sportowe. Zawieszenie jest za miękkie, układ kierowniczy za lekko pracuje i generalnie po prostu nie jest to auto sportowe, jest to szybsza Skoda Kodiaq. A dodatkowo nie jest to terenówka, pomimo tego, że ma tutaj przycisk offroad i całkiem duży prześwit. Ale zobaczcie, jak wybiera te nierówności tu. Po prostu komfortowa Skoda do jazdy na co dzień. Nic więcej.
Największy problem jednak mam z jej ceną, bo 200 tysięcy złotych wyjściowo, ok, ale ten egzemplarz kosztuje 240-250 tysięcy, a jak dopchacie sobie kolanem Kodiaka RS, to wyjdzie Was z 260 tysięcy. A wiecie, co możecie mieć za 50 tysięcy złotych mniej? To sobie kliknijcie tu i zobaczcie. Lexusa RX, czyli samochód zupełnie innej klasy, który też ma 245 koni.